Cześć wszystkim, witajcie na moim kanale. W tym filmiku chciałabym Wam opowiedzieć o 3 typach uczenia się utworów oraz ich zapamiętywania. Zaczynajmy. Jak zapewne wiecie, uczymy się poprzez nasz wzrok, słuch i dotyk. Każdy z nas ma jeden dominujący styl, jednakże dysponujemy wszystkimi, ale w mniejszym stopniu. I świadomość tego, który jest najmocniejszy, bardzo może ułatwić nam naukę na instrumencie oraz zapamiętywanie utworów. Krótko chciałabym opisać każdy styl, żebyście mogli określić, który należy do Was. Więc wzrokowcy uczą się przez wizualizację, notatki. W graniu bardzo ważny będzie kontakt z nutami, zaznaczanie w nutach różnymi kolorami, oznaczeń dynamicznych, gdzie są półtony, gdzie są całe tony, ponieważ to bardzo ułatwi zapamiętywanie i uczenie się utworów. Oni grają tak, jak widzą. Następnie mamy słuchowców. U nich bardzo ważną rolę odgrywa mówienie, czyli to wszystko, co słyszą, i grają też bardziej ze słuchu, bardziej to, co słyszą, niż widzą. Trzecią grupą są kinestetycy, którzy uczą się przez ruch, przez dotyk i przez działanie, przez wykonywanie jakiejś czynności, czyli taki stricte fizyczny kontakt z instrumentem. Jeżeli jesteś wzrokowcem, to dobrą metodą uczenia będzie dla Ciebie słuchanie utworów, które grasz, patrząc jednocześnie w nuty. Po drugie, tak jak już wspomniałam, zaznaczanie sobie w nutach ważnych rzeczy, czyli gdzie są półtony, gdzie są całe tony, jeżeli to jest w jakiś sposób dla Ciebie skomplikowane w jakimś fragmencie, lub zmiany dynamiczne, fortepiano i tak dalej. Jeżeli chodzi o uczenie na pamięć, to myślę, że sprawdzi się tutaj granie z nut kilka razy określonego fragmentu i później granie go na pamięć. Jeżeli w jakimś takcie był błąd, to wracasz do tego taktu, grasz go kilka razy z nut i znowu na pamięć. I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli uczysz dzieciaki z pamięcią wzrokową, to bardzo dobrze sprawdzają się tutaj rysunki. Załóżmy, że uczeń ma problem zapamiętać, gdzie są półtony, a gdzie całe tony w gamie D-dur. Możesz narysować na kartce 2 kreski, które będą symbolizować struny D i A. I możesz kazać swojemu uczniowi narysować na przykład kwiatuszki, które będą symbolizować palec. I te kwiatuszki muszą być narysowane w odpowiednich odstępach, czyli pierwszy kwiatuszek i drugi będą daleko, bo palce w gamie D na D strunie w pierwszej pozycji są daleko, później drugi i trzeci kwiatuszek będą przy sobie i tak dalej. Można też w ramach rozrywki zrobić taką zabawę, że Ty grasz utwór, który ma zadany Twój uczeń, a uczeń rysuje w tym momencie jakieś obrazki, co słyszy. Słuchowcy uczą się poprzez słuch, więc jeżeli jesteś słuchowcem i masz problem nauczyć się jakiegoś fragmentu na pamięć, to możesz na przykład mówić na głos dźwięki. Na przykład E, G, Fis, H, D, i w taki sposób może łatwiej będzie zapamiętać. Jeżeli jesteś nauczycielem i musisz nauczyć słuchowca gamy D-dur na pamięć, wezmę znowu ten przykład, to tutaj sprawdzi się mówienie. Na przykład D struna, pierwszy i drugi palec daleko, drugi i trzeci blisko i dziecko na przykład musi powtórzyć pierwszy i drugi jak daleko, drugi i trzeci jak blisko, i w taki sposób poprzez słuch zapamięta. Tutaj dobrze się też sprawdzi po prostu powtarzanie po nauczycielu, czyli Ty grasz jakiś fragment, krótki fragment, i Twój uczeń ma za zadanie ten fragment ze słuchu powtórzyć. Dużą rolę będzie odgrywać przy tym typie nauczania śpiewanie oraz słuchanie utworów. Dla kinestetyków najlepszą opcją jest repetycja ruchowa, czyli kontakt z instrumentem i powtarzanie, ta pamięć mięśniowa. Myślę, że sprawdziłoby się tutaj również ćwiczenie
bez instrumentu, ale z wykonywaniem ruchów, czyli tutaj wykonujemy ruchy tak jakbyśmy grali, a w głowie śpiewamy sobie to, co mamy wyćwiczyć, jakiś fragment utworu, a tutaj udajemy, że gramy. Wracam znowu do przykładu z gamą D-dur i jak nauczyć kinestetyka. Na pamięć gamy D-dur, gdzie są półtony, gdzie są całe tony. Można zaaranżować tutaj zabawę, kazać mu wyobrazić sobie linię na podłodze, która będzie symbolizować strunę i zadaniem ucznia jest przejść po tej linie, imitując układ naszych palców. Pierwszy krok będzie duży, ponieważ pierwszy i drugi palec jest daleko w gamie D-dur, na D-strunie w pierwszej pozycji. Natomiast między drugim i trzecim jest już mała odległość, więc stopy muszą być przy sobie i tak dalej. I myślę, że to się sprawdzi. Oczywiście można wymyślać różne zabawy, ja daję tylko przykłady. Jak już powiedziałam, świadomość tego, który styl należy do nas, może przyspieszyć nasze uczenie oraz zapamiętywanie. Mamy jeden dominujący styl, ale też dysponujemy innymi i umysł tak naprawdę zapamiętuje najlepiej wtedy, jeżeli dostaje informacje i bodźce z różnych stron, czyli warto wykorzystać tą wiedzę i ucząc się podchodzić do tego z każdej strony, czyli ćwiczyć utwór poprzez słuchanie z nutami, grając w powietrzu, jakby wykorzystując po prostu każdy styl, bo wtedy nasza głowa ma bardzo obszerną mapę i dzięki temu jest to bardziej przyswajane. Jest to pomocne również w sytuacjach stresowych, ponieważ załóżmy, że przy tremie nasza pamięć motoryczna troszeczkę nawala i w tym momencie na przykład gramy i nie wiemy, jaki dźwięk jest dalej, ale nasza głowa sobie przypomni, że na przykład to jest fis, bo pamięta jak było ćwiczone z mówieniem na głos, że na przykład D, E, fis i dzięki temu będziemy w stanie to zagrać. Także polecam. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że jest on dla Was pomocny. Zachęcam Was do subskrybowania, zostawiania łapek w górę i pisania komentarzy. Dziękuję Wam jeszcze raz i do zobaczenia. Pa, pa!